Serwus widzowie, dzisiaj omówimy sobie grę Macao, czyli jedną z najpopularniejszych gier karcianych, o ile nie najbardziej popularnych. Na wstępie zaznaczę, że odmian tej gry jest tyle, ile osób na świecie, dosłownie. Dzisiaj pokażę wam taką wersję, w którą ja gram ze znajomymi od wielu lat i zaznaczam, że wszystkie te wersje są do siebie bardzo podobne, więc jeżeli nauczycie się grać Macao oglądając mój film, z łatwością przyswoicie wszystkie inne odmiany tej gry, ponieważ różnice są nieduże. Postanowiłem podzielić ten film na rozdziały. Każdy rozdział omówimy sobie szczegółowo. Polecam grać Macao na jedną talię, ponieważ wtedy ta gra jest najbardziej strategiczna. Oczywiście w Macao może grać dowolna ilość osób, ale zwykle to jest od 2 do 5-6 osób. Rozdający rozdaje każdemu z graczy 5 kart. Jedna karta z góry stosu wędruje na środek, z tym, że nie może być to dama. Jeżeli jest to dama, odkrywamy następną kartę. Z reguły karty dokłada się do koloru. Jeżeli na stole jest trefl, to muszę położyć trefla lub inną trójkę. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, o których powiemy sobie później. Żółty ma na ręku 10 tref, więc może ją dołożyć. Następnie niebieski może dołożyć na przykład 8 tref. Czerwony ma 8 pik, więc może ją dołożyć na 8 tref, ponieważ ma tą samą wartość. Następnie na 8 pik mogę położyć 5 pik lub 2 piątki. Niebieski ma 5 kier, również może ją położyć. Czerwony może położyć 6 kier. Teraz żółty może położyć 9 kier. Jeżeli zostanie mi jedna karta, muszę powiedzieć Macao. Macao. Jeżeli nie powiem Macao, a inny gracz to zauważy, może powiedzieć Stop Macao i wtedy ja będę musiał pociągnąć 5 kart, czyli razem będę miał ich 6. Karty dzielą się na funkcyjne, bądź też waleczne i niefunkcyjne, niewaleczne. Karty funkcyjne to wszystkie asy, króle, pik i kier, wszystkie damy, walety, czwórki, trójki i dwójki. Natomiast karty niefunkcyjne to króle, karo i tref i wszystkie karty od 10 do 5. Różnią się one tym, że karty funkcyjne mają jakieś działanie, natomiast karty niefunkcyjne nie mają żadnego działania. My mamy też taką zasadę, że karty funkcyjne można dać, ale nie trzeba ich dawać, a karty niefunkcyjne trzeba dać, jeżeli możesz to zrobić, a nie masz kart funkcyjnych lub masz, ale nie chcesz ich dawać. Przykładowo, z tych kart co mam, mogę dołożyć do 5 tref na stole, 6 tref, 5 karo lub 2 tref. Z tym, że 2 tref jest kartą funkcyjną, więc mogę sobie ją zachować na później. Jeżeli ją zachowam, będę musiał dołożyć albo 5 karo, albo 6 tref. Jeżeli nie mam żadnej karty, którą mógłbym dołożyć, muszę ciągnąć kartę. Natomiast jeżeli mam kartę, którą mogę dołożyć, ale jest to karta funkcyjna, mogę to zrobić, ale nie muszę. Wtedy, jeżeli jej nie dołożę, muszę ciągnąć kartę ze stołu. Wyciągnąłem 4, jest to karta funkcyjna. Mogę ją dołożyć do stołu, ale nie muszę tego robić. Natomiast jeżeli wyciągnę kartę niefunkcyjną, która pasuje do stołu, muszę ją dać. 2 i 3 to są karty, którymi wkurzamy swoich przeciwników. Jeżeli damy przeciwnikowi 2, będzie musiał on pociągnąć 2 karty, chyba że ma inną 2 lub 3 tego samego koloru, wtedy będzie mógł ją dołożyć i wtedy kolejny gracz będzie musiał pociągnąć sumę tych wcześniejszych 2 i 3. Gracz czerwony ma w ręce 2 kier i 3 kier. Może dać jedną z nich, natomiast nie może dać obu, ponieważ jeden gracz może dawać jednorazowo tylko karty o tej samej wartości. Czerwony gracz zdecydował się dać 3 kier. Następnie jest kolej gracza niebieskiego. Niebieski ma do wyboru tylko 3 karo, ponieważ 2 tref nie pasuje kolorem do 3 kier, więc niebieski postanawia dać 3 karo. Teraz na stole mamy 2 trójki. Suma tych kart to 6, więc żółty musi ciągnąć albo 6 kart ze stosu, jeżeli nie ma 2 karo, ani innej trójki, ale ma 2 karo, więc może ją dać. Teraz suma tych 2 i 3 wynosi 8. Mamy 3, 3 i 2. Czyli gracz czerwony albo ciągnie 8 kart ze stosu, albo dokłada 2 kier, która mu jeszcze została. Czerwony dołożył 2 kier, a gracz niebieski ma jeszcze w zanadrzu 2 tref, którą też dołożył. Teraz suma wszystkich kart wynosi 12. Żółty nie ma już 2 ani 3, więc musi ciągnąć 12 kart. Jeżeli pierwszą kartą jest 2, żółtemu się przefarciło, bo wyciągnął 2 pik, więc postanowił ją dać. I teraz kolejka przechodzi do gracza czerwonego. Gracz czerwony musi ciągnąć 14 kart. Niestety pierwsza karta nie pasuje, jest to 7 pik, więc pozostaje ciągnąć 14 kart. I teraz wznawia grę gracz niebieski. 2 i 3 wypełniły swoją funkcję, ponieważ czerwony pociągnął odpowiednią ilość kart, więc 2 pik, która jest na wierzchu stosu, traktowana jest jako zwykła karta i niebieski może dołożyć po prostu 10 pik.
Działanie czwórek jest bardzo proste. Osoba, która dostała czwórkę, musi stać jedną kolejkę, chyba że ma inną czwórkę, wtedy może ją dać i następna osoba wtedy będzie musiała stać dwie kolejki. Przykładowo, zaczyna grać czerwony, ma w ręce czwórkę tref, więc może ją dać na piątkę tref. Gracz niebieski ma w ręce dwie czwórki, może je dać, może też ich nie dawać, natomiast jeżeli ich nie da, będzie stał jedną kolejkę, więc postanawia je dać. I teraz łącznie uzbierało się 3 czwórki, więc gracz żółty nie ma czwórki, dlatego stoi 3 kolejki. Więc teraz gracz czerwony daje kartę, gracz niebieski dokłada dziesiątkę tref, gracz żółty stoi teraz drugą kolejkę, gracz czerwony wygrywa, gracz niebieski daje szóstkę tref, gracz żółty stoi trzecią kolejkę, więc teraz daje gracz niebieski. Gracz niebieski nie ma karty, którą mógłby dać, więc teraz daje gracz żółty, ponieważ już stał 3 kolejki. Dając waleta, żądam jakiejś karty o konkretnej wartości, z tym, że musi być to karta niewaleczna, czyli od piątki do dziesiątki i 2 króle niewaleczne, czyli karo i tref. Jeżeli zażądam przykładowo dziesiątki, to wszyscy gracze, łącznie ze mną, muszą dać dziesiątkę. Ewentualnie, jeżeli gracz posiada jobka, może go dać i zmienić żądanie, pod warunkiem, że wcześniej nie została położona już dziesiątka przez innego gracza. Jeżeli nie mamy w ręce żadnej karty niewalecznej, a damy jobka, możemy żądać niczego, czyli w tym przypadku jobek, którego położymy, staje się kartą niefunkcyjną i następny gracz może położyć dowolną kartę, która pasuje kolorem lub wartością. Czerwony ma w ręce jobka karo, więc może go dać na 8 karo i teraz żąda albo 8, albo 6, ponieważ są to karty niewaleczne, ma te karty w ręce, może również zażądać innej karty, której nie ma w ręce, natomiast wtedy będzie musiał prawdopodobnie ciągnąć kartę, więc nie opłaca mu się to. Czerwony żąda 6. Teraz kolej niebieskiego. Niebieski nie ma ani jobka, ani 6, więc musi ciągnąć kartę. Wyciągnięta karta również nie pasuje. Teraz zagrywa gracz żółty. Żółty ma jobka, więc może zmienić żądanie. Może zażądać 9 lub 8. Nie może oczywiście dam, ponieważ dama jest kartą waleczną. Żółty żąda 9. Czerwony musi pociągnąć kartę. Kartę, którą wyciągnął, jest 9, więc może ją dołożyć. Niebieski nie ma 9, więc ciągnie kartę i teraz żółty musi dołożyć 9 i w momencie, kiedy dołoży te dwie dziewiątki, żądanie zostanie wykonane. I teraz gracz czerwony może już położyć asa kier, którego ma w ręce. Asy są podobne do waletów, z tym, że asami żądamy konkretnego koloru, a waletami żądaliśmy konkretnej wartości kart. Kolejna różnica jest taka, że żądanie waletem trwa do końca okrążenia, natomiast żądanie koloru przez asa trwa do momentu, aż jedna z osób nie wypełni tego żądania. Przykład. Gracz czerwony daje asa pik na 9 pik. Teraz czerwony może żądać jakiegokolwiek koloru. Powiedzmy, że żąda pików. Teraz niebieski musi dołożyć albo jakąkolwiek kartę z pikiem, albo asa innego, albo jakąkolwiek damę, ale do dam przyjdziemy na końcu. Niebieski wylosował jobka tref, więc nie może go dać. Żółty posiada 7 pik, 3 pik i asa tref. Może dołożyć jedną z tych 3 kart. Żółty postanawia dołożyć asa tref. Może zażądać jakiegokolwiek koloru. Powiedzmy, że żąda kierów. Teraz gracz czerwony ma 6 kier, jest ona kartą niewaleczną, więc musi ją dać. Jeżeli miałby kartę waleczną, na przykład króla kier, nie musiałby go dawać, ponieważ nie ma obowiązku dawania kart walecznych. Czerwony daje 6 kier i w tym momencie żądanie zostaje wykonane, ponieważ wystarczy, że jedna osoba doda do koloru i teraz niebieski może dać 8 kier lub 2 ósemki też, bądź 6 karo. Króle pik i kier są to króle funkcyjne. Król pik działa do tyłu. Oznacza to, że jeżeli położę króla pik, to osoba po mojej prawej stronie będzie musiała pociągnąć 5 kart. Chyba że ma króla kier. Wtedy będzie mogła go dać i wtedy ja będę musiał ciągnąć 10 kart. Jeżeli położę króla kier, to osoba po mojej lewej stronie będzie musiała pociągnąć 5 kart. I również, jeżeli ma króla pik, to wtedy może go dać i wtedy ja będę musiał ciągnąć 10 kart. Warto dodać, że można łączyć króle funkcyjne z królami niefunkcyjnymi, czyli mogę położyć króla kier i na niego położyć króla karo lub króla tref lub na odwrót i mój przeciwnik dalej będzie musiał pociągnąć 5 kart. Mogę również położyć 2 króle funkcyjne jednocześnie i król, który będzie na wierzchu, będzie wskazywał, która osoba ma pociągnąć 10 kart. Jeżeli na wierzchu będzie król kier, osoba po lewej stronie musi ciągnąć 10 kart. Jeżeli na wierzchu będzie król pik, osoba z tyłu, czyli po prawej stronie, będzie musiała ciągnąć 10 kart. Na trójkę kier mogę dać króla kier. Oczywiście zakładamy, że trójka kier już wypełniła swoją funkcję i nie jest kartą funkcyjną. Jest normalną kartą, na którą można dać dowolnego kiera. Czerwony kładzie króla kier. Król kier działa do przodu, czyli niebieski musi pociągnąć 5 kart, chyba że posiada króla pik.
Niebieski posiada króla pik. Jeżeli go da, to wtedy odbije do czerwonego, bo król pik działa do tyłu. I wtedy czerwony będzie musiał pociągnąć 10 kart. I już nie będzie miał wyjścia, ponieważ króli funkcyjnych nie można blokować innymi kartami. Więc czerwony musi ciągnąć 10 kart. Ważne. Grę zawsze wznawia osoba, która jest pierwsza po osobie, która ciągnęła karty ze stosu lub i dokładała z ręki na stół. Czyli czerwony ciągnął 10 kart ze stosu zakrytego, ale niebieski położył króla pik, więc grę wznawia gracz żółty. Damy są specyficznymi kartami. Kolor dam nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wszystkie te kolory traktuje się jednakowo. Każdą kartę można dać na damę. Natomiast nie zawsze damę można dać na każdą dowolną kartę. I te różnice sobie zaraz omówimy. Żółty położył damę, kier. Teraz czerwony może na tą damę położyć dowolną kartę z ręki. Lub kilka kart, jeżeli mają tą samą wartość, na przykład 2 króle albo 4 króle. Jeżeli teraz czerwony położy na damę jedną z kart po lewej stronie, czyli kartę niewaleczną lub damę lub asa, to niebieski będzie mógł położyć damę. Jeżeli położy króla pik, to król pik działa do tyłu, czyli gracz żółty będzie musiał pociągnąć 5 kart lub dać króla kier. Jeżeli żółty teraz pociągnie 5 kart, to król pik staje się kartą tak jakby niefunkcyjną, czyli niebieski, który wznowi grę, będzie mógł położyć na tego króla damę, ponieważ król pik już wypełnił swoją funkcję i stał się zwykłą kartą, więc króla pik damy z kartami po lewej stronie. Król kier natomiast działa do przodu, czyli niebieski będzie musiał pociągnąć 5 kart, nie będzie mógł dać damy, więc króla kier damy po prawej stronie. Jeżeli położę jobłka i zażądam konkretnej karty niewalecznej od 5 do 10 lub króli niewalecznych, to przeciwnik będzie musiał się dostosować do tego żądania i nie będzie mógł dać damy. Ale może zdarzyć się sytuacja, kiedy w ręce nie będę miał żadnej karty niewalecznej, której mógłbym zażądać, na przykład 4, 3 i 2. Wtedy mogę żądać niczego. Jeżeli zażądam niczego, to jopek staje się kartą niefunkcyjną i przeciwnik będzie mógł normalnie położyć damę. Więc jopka umieściłbym na środku z podpisem "to zależy od żądania". Na czwórki, trójki i dwójki nie można dać damy, więc te karty umieścimy po prawej stronie. Przykład drugi. Jeżeli czerwony da króla pik, to król pik działa do tyłu, na żółtego. I teraz żółty może odpowiedzieć mu królem kier. Jeżeli żółty położy króla kier, to ten król kier działa na czerwonego. I teraz czerwony będzie musiał pociągnąć 10 kart, co oznacza, że król kier staje się w tym momencie kartą niefunkcyjną, tak jakby, bo wypełni swoją funkcję i niebieski, który jest następny w kolejce, może położyć damę. Każdemu oczywiście rozdajemy po 5 kart. Na środku nie może być dama, ale jeżeli jest to karta waleczna, inna niż dama, to traktuje się ją jako zwykłą kartę niefunkcyjną i można dołożyć po prostu do koloru lub tą samą wartość, czyli jakiegokolwiek innego kiera lub jobłka, lub oczywiście damę. Zaczyna czerwony. Mogę dać 10 kier, a mogę dać 2 dziesiątki. Teraz niebieski może dołożyć 10 karo, damę lub 4 pik. 4 zostawiłbym sobie na później, bo 4 są cennymi kartami w tej grze. Jeżeli mam do wyboru kartę niewaleczną lub damę, wolę dać kartę niewaleczną, bo dama jest silniejsza i może mi się przydać później. Następnie żółty może dołożyć 7, 8 lub 3 karo. Żółty wybiera 3. Teraz czerwony musi dołożyć 3 lub 2 karo. W innym wypadku musi ciągnąć 3 karty. Jeżeli pierwsza wyciągnięta karta ratowałaby go, mógłby ją dać. Pierwsza karta niestety nic nie daje, więc muszę pociągnąć 3 karty. Niebieski daje jobłka i żąda piątek. Żółty nie posiada piątki ani waleta, więc musi ciągnąć kartę. Wyciągnięta karta też nie jest ani piątką, ani jobłkiem, więc nie może jej dać. Czerwony ma aż 2 piątki. Musi dać co najmniej jedną z nich, ale lepiej dać 2. Niebieski daje 5 karo i w tym momencie kończy się żądanie, ponieważ żądanie jobłkami kończy się na osobie, która zażądała danej karty. Żółty postanawia dać 8 karo, gracz czerwony daje 6 karo. Niebieski daje damę karo. Jeżeli 6 byłaby innego koloru, również mógłby ją dać. Graczu niebieski, nie zapomnij powiedzieć Makao. Makao. Żółty może dać dowolną kartę na damę. Czerwony daje 2 króle niefunkcyjne i mówi Makao. niebieski musi pociągnąć kartę. Żółty daje 2 siódemki i również mówi Makao. czerwony ciągnie kartę. Niebieski również ciągnie kartę. Żółty dodaje 2 kier i wygrywa. Może powiedzieć po makale, ale nie musi. 2 kier jest kartą funkcyjną i czerwony teraz musi pociągnąć 2 karty, ponieważ nie posiada 2 ani 3 kier. Niebieski wyciągnął 8 i od razu ją dołożył.
Czerwony wyciągnął asa kier. Jest to karta waleczna, więc nie musi jej dawać, ale postanowił to zrobić. I od razu dołożył do niego asa pik. Dając asa, żądasz jakiegoś koloru. Czerwony żąda trefli. Niebieski nie ma trefla, więc musi pociągnąć kartę. Wyciągnął damę, więc może ją dołożyć. Gdyby dama była innego koloru, również mógłby ją dołożyć. Czerwony na damę może dać dowolną kartę. 9 ze strony niebieskiego i 5 pik od czerwonego. Pamiętasz, co trzeba powiedzieć? Makao. Oczywiście w prawdziwej grze niebieski nie wie, że czerwony posiada trójkę. Ja wiem, więc wolę dać 4 pik. Teraz czerwony musi stać kolejkę i ja mogę dać 3 pik i wygrywam. Oczywiście muszę pamiętać o Makao. Wyobraź sobie, że została ci w ręce jedna z tych kart po lewej stronie. Jeżeli dasz 2, 3, 4, damę lub króla walecznego i wygrasz grę, to ta karta dalej będzie kartą funkcyjną i przeciwnik będzie musiał się do niej dostosować. Jeżeli twoją ostatnią kartą w ręce jest as lub jopek, to dając tę kartę, jednocześnie wygrywając grę, nie możesz nic żądać. Przeciwnicy więc traktują tę kartę jako niefunkcyjną. Jeżeli posiadasz w ręce więcej niż jednego asa lub jopka i wygrywasz grę, na przykład pozbywając się 3 asów jednocześnie, również nie możesz nic żądać i przeciwnicy traktują tę kartę jako niefunkcyjną. Jeżeli nie ma już więcej kart do ciągnięcia ze stosu zakrytego, to osoba, która chce pociągnąć kartę, w tym przypadku czerwony, musi przetasować całą talię, zostawiając kartę z wierzchu na środku stołu. Dziękuję Ci, widzu, jeżeli obejrzałeś ten materiał do tego momentu. Przygotowanie takiej dokładnej analizy gry karcianej, nie zapominając o żadnych ważnych szczegółach, jest niezwykle trudne. Dlatego proszę Cię, abyś zostawiła suba, dał lajka, aby pomóc mi dotrzeć do większej liczby osób z tym materiałem. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tej gry, pisz w komentarzu. Do usłyszenia.